Dzisiaj opowiem Wam o tym, jakie odżywki musimy zastosować do naszych ogórków w pierwszej fazie wzrostu, czyli na samym początku. Dlaczego to jest takie ważne? Wszystko opowiem w dalszej części. Zapraszam. Odżywki, które stosujemy do ogórków, mają różne składy w zależności od okresu rozwoju, w którym się znajdują. Dzisiaj powiem Wam, czym powinniśmy dokarmiać nasze ogórki na początku, jeszcze przed okresem urodzaju. Na początku bardzo ważne jest zasilenie ich odżywkami organicznymi, np. humusem, lub wcześniejsze przygotowanie gleby na jesieni, zastosowując obornik. Jest to podstawa wysokiego planowania. W jałową ziemię nie ma sensu ich sadzić lub wysiewać. Oczywiście coś tam nam urośnie, ale w tym przypadku trudno mówić o jakimkolwiek urodzaju. Jeżeli zasililiśmy glebę na jesieni, to teraz możemy zmniejszyć ilość nawozów o 30 do 40%. Co to daje, że będziemy odżywiać je często, ale w małych ilościach? Jest to bardzo ważne dla rośliny, ponieważ ilość soli i minerałów wokół korzeni będzie również dużo mniejsza. Ogórki bardzo źle reagują na duże dawki. Dlatego, gdy podajemy im mniejsze ilości substancji mineralnych, uzyskujemy dużo większe plony. Gdy mamy ziemię złej jakości i wnosimy duże dawki odżywek, jest to niekorzystne zarówno dla naszego zdrowia, jak i dla ekologii. Dlaczego? Zasilamy dużymi dawkami minerałów, krzaki ogórków szybko rosną. Ogrodnik się z tego cieszy, że jego starania przynoszą widoczne rezultaty, ale ilość soli nagromadzona w mocno skoncentrowanej ilości i w efekcie końcowym sami szkodzimy roślinom. Narobiliśmy wiele zła i zamiast uzyskać ogromne plony, samą roślinę zabiliśmy. A co gorsze, nasza gleba nie będzie nadawała się do uprawy, może nawet nie jeden, ale przez kilka kolejnych sezonów. Dlatego, aby zbierać oczekiwane duże ilości owoców, powinniśmy robić to w sposób częsty, ale za to małymi dawkami, bez uszczerbku i dla gleby, i dla naszego zdrowia. Dobrze jest na początku zwiększyć ilość podawanego azotu. To pozwoli nam zwiększyć wielkość liści. Dlaczego to jest ważne? Liść, który znajduje się bezpośrednio nad rosnącym pod nim ogórkiem, odpowiada za jego wielkość. Czyli jeśli mamy małe liście, to i ogórek będzie mały i adekwatnie duży ogórek będzie rósł pod dużym liściem. Duży ogórek nigdy nie urośnie nam do dużych rozmiarów pod małym liściem. Dlatego musimy mu pomóc. Potrzebujemy do tego 10 gramów saletry wapniowej i 10 gramów saletry amonowej, które rozprowadzamy w 10 litrach wody i podlewamy po pół litra pod każdy korzeń. Jest to ilość, gdy podlewamy rośliny z konewki. Gdy stosujemy podlewanie kropelkowe, to wówczas potrzebna nam ilość to 1 gram na każdy krzak. Czyli 1 gram mnożymy przez ilość roślin, które posiadamy. Czyli będzie to 2 razy po pół grama każdej saletry. Oczywiście dotyczy to tylko sytuacji, gdy zależy nam na tym, aby uzyskać jak największe liście. Stosujemy ten zabieg raz w tygodniu, nie patrząc na to, że dodaliśmy już do gleby odżywki organiczne. Ogórek jest rośliną bardzo żarłoczną. Jemu zależy na tym, aby wyprodukować jak największą ilość owoców, dlatego też musi być silny i zdrowy. Jednakże wniesienie wapniowo-azotowych odżywek niewiele da w przypadku samego rozwinięcia płodu.
Dlatego przy kolejnym podlewaniu musimy zastosować dokarmianie potasowe siarczanem potasu w ilości 1 gram na jedną roślinę. Dlaczego potas jest tak bardzo ważny? Dlatego, że dzięki niemu wszystko, co jest zgromadzone w danym liściu, przemieści się do ogóreczka rosnącego pod nim. Niestety, ale bez potasu żadna roślina w naszym ogrodzie obejść się nie może. Dlatego w każdym tygodniu podlewamy raz saletrą wapniowo-amonową, a drugi raz siarczanem potasu. Ilość, tak jak wspomniałam wcześniej, za każdym razem liczymy po 1 gramie na roślinę. Jeżeli widzicie, że podana ilość jest za duża dla waszych roślin, bo są piękne i nie potrzebują takiej dawki, to jak najbardziej możecie ją zmniejszyć. Oczywiście cały czas musimy je wnikliwie obserwować, aby móc odpowiednio szybko zareagować na ewentualny niedobór. Im roślina lepiej wygląda, tym mniej potrzebuje dodatkowego zasilania. Jeżeli zaczyna żółknąć, to znaczy, że potrzebuje dużej dawki azotu. Jeszcze lepszy od siarczanu potasu jest siarczan potasowo-magnezowy, dlatego że magnez również jest bardzo potrzebny naszym ogórkom. Jeżeli nie mamy nawozów potasowo-magnezowych, to możemy oprócz wyżej wymienionych raz w tygodniu podlać nawozem magnezowym. Nie możemy zapomnieć również o tym, że raz w tygodniu powinniśmy zasilać nasze rośliny potasem, magnezem i wapniem. A raz na 10 dni podajemy im odżywki witaminowe oraz te zawierające makro i mikroelementy. Dlatego opryskiwanie liści odgrywa bardzo dużą rolę w zasileniu naszych krzaczków. Zdrowy wygląd roślin to zielony liść bez odrobiny żółtego, a cała roślina jest mocna. Wówczas nasze ogóreczki powinny rodzić się szybko i w dużej ilości. Nie wolno dopuścić do tego, żeby rośliny odpoczywały. One muszą cały czas rodzić. Jeżeli ogórki są lekko zakrzywione, oznacza to, że mają niedobór azotu.